W dzisiejszym odcinku wykonamy idealny manikur mineralny. Co to znaczy idealny? To znaczy precyzyjny i szybki. 50 minut w zamian za idealnie gładkie skórki i nadbudowę paznokci bez piłowania? Tak, to możliwe. Sami zobaczcie. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Pauliś Walaszczyk. Hej kochani! Odcinek techniczny, czyli to, co lubimy najbardziej. Dokładnie. Dzisiaj pokażę Wam, jak idealnie wygładzić skórki oraz jak nałożyć bazę mineralną bez piłowania. Słowem, idealna Paula wykona idealny mineralny. Zapraszamy! Do odsunięcia i przygotowania okolicy skórek użyjemy kopytka i frezu numer 9. Do opracowania kształtu i przygotowania płytki posłuży pilnik o gradacji 100 na 180 oraz buffer o gradacji 180 na 220. Tym samym bufferem również wygładzimy skórki i wał. Oczyścimy płytkę cleanerem, nałożymy primer bezkwasowym. Utwardzimy, nadbudujemy i nabłyszczymy paznokcie tylko jednym produktem – bazą mineralną w kolorze Golas. Pierwszy krok to zawsze umycie rąk i dezynfekcja. Paula dezynfekuje swoje dłonie, wkłada rękawiczki, dezynfekuje dłonie klientki, ocenia stan płytki i dopiero wtedy przechodzi do pracy. Dzisiejsza stylizacja odbędzie się na naturalnych, wyhodowanych na proteinie paznokciach klientki. Odpychamy skórki kopytkiem, aby w kolejnym kroku użyć frezu numer 9. Jeśli widzieliście na naszym kanale materiały techniczne, to wiecie, że niektórzy instruktorzy omijają etap kopytka. I w zamian tego pracują sobie frezem numer 9, który jest tak wyprofilowany, że można swobodnie podbić te skórki, jakbyśmy to zrobili kopytkiem. Tymczasem Paula nie rezygnuje z kopytka, ponieważ to narzędzie daje jej wstępny obraz, jak głęboko będzie pracować frezem. Poprzez kopytko zapoznaje się ze skórkami klientki, wyczuwa, czy są twarde, czy może mięciutkie, co sprawia, że wie, jaki nacisk zastosować w kolejnych etapach stylizacji. Pamiętajcie, każdy instruktor ma swoje triki i nawyki i dlatego warto jest się szkolić u wielu źródeł naraz, no może nie naraz, ale u wielu źródeł raz na jakiś czas, po to, żeby sprawdzić, kto jak pracuje i asymilować to, co będzie dla naszego warsztatu najlepsze. Mamy już odsunięte skórki, pora na frezarkę. Wkładamy wspomniany już wcześniej frez numer 9, który wyciągamy ze sterylnego pakietu. Jasna sprawa, że tylko takim narzędziem, wysterylizowanym przez autoklaw, można się zbliżyć do dłoni klientek. Pamiętajcie, ta zasada dotyczy wszystkich narzędzi, cążek, nożyczek, frezów, bez wyjątków. Tutaj chodzi o nasze bezpieczeństwo. Przy delikatnych skórkach nastawiamy frezarkę na około 10 000 obrotów na minutę. Gdyby skórki były twarde, zwiększylibyśmy obroty do 15–17 tysięcy na minutę. Frezem operujemy pod kątem 90 stopni do wału, ale równolegle do powierzchni płytki i kolistym ruchem pozbywamy się nabłonków. Co jakiś czas usuwamy pozostałości niezawodnym flower brushem. Pracujemy delikatnie, aby nie uszkodzić płytki. Nie dociskamy. Odwracamy rączkę i pracując do góry rączką, wygładzamy wał okołopaznokciowy, delikatnie podnosząc go do góry. W ten sposób usuwamy zrogowacenia. Na każdym paznokciu robimy dokładnie to samo. Zakończyliśmy pracę frezem, zatem przechodzimy do matowienia powierzchni. Wyciągamy pilnik o gradacji 100 na 180. My będziemy pracować wyłącznie delikatniejszą stroną pilnika, czyli 180. Wyciągamy kolejne akcesorium, buffer o gradacji 180 na 220. Ponieważ obydwa narzędzia są nowe, należy stępić ich rogi. Pilnikiem tępimy rogi buffera i vice versa. Czas opracować kształt. Dla naszej modelki Kasi wybraliśmy kształt pomiędzy migdałkiem a owalem, wynikający z długości i szerokości płytki. Następnie delikatnie wyrównujemy krawędzie. Prowadzimy pilnik prosto i wykonujemy niewielkie zaokrąglenie, żeby nie przepiłować krawędzi bocznych. To nie ma być ruch po linii prostej, tylko po łuku. Kluczem jest to, aby nie dociskać zbyt mocno pilnikiem do paznokci. Piłujemy bardzo lekko. Nadając front, wykonujemy taki ruch, jakbyśmy grali na skrzypcach, subtelnie i z uczuciem. Pamiętajcie, to dobór gradacji, a nie wasz nacisk powinien gwarantować efekt. Zabieramy się za buffer. Zobaczcie, czasami na wolnym brzegu po piłowaniu zostają farfocle, więc teraz nadszedł czas, aby się ich pozbyć i elegancko wygładzić krawędź. W trakcie noszenia paznokci nie chcemy o nic haczyć, dlatego naszym celem jest uzyskać idealnie gładką powierzchnię zarówno pod, jak i na całej długości krawędzi. Kolejnym krokiem będzie zmatowienie powierzchni bufferem o gradacji 180. Bez mocnego docisku, nie chcemy usunąć warstw płytki, tylko je zbufferować. Rantem, zaokrągloną częścią buffera pod kątem 30 stopni bufferujemy powierzchnię przy skórkach. Kiedy zjeżdżamy na boki paznokcia, również wykonujemy zaokrąglony ruch. Z jednej i z drugiej strony, z góry na dół.
Przechodzimy do wygładzenia wałów. Pod kątem 90 stopni gradacją 180 delikatnie popychamy skórki, prowadząc bafer wzdłuż wału. Wykonujemy taki ruch, aby lekko popchnąć wał do góry. Od środka do boków i z góry na dół, wymiatająco, podpychający. Uwaga! Nie przesadzamy, aby nie podrażnić skórek. Zaczniemy od gradacji 180 i zakończymy na 220. Obserwujemy skórę i sprawdzamy, czy nie jest zaczerwieniona i czy się nie strzępi. Jeśli tak się dzieje, to znaczy, że nacisk był zbyt mocny i trzeba przerwać wygładzanie. Przy wałach bocznych delikatnie wygładzamy 180, a potem przechodzimy do 220. Do tej czynności wygodniej jest używać prostej strony buffera. Okrągła będzie tak jakby się bujać, a w prostej cały czas mamy kontrolę ruchu. Jak już zrobimy szybki przejazd 220, przykładamy buffer pod kątem 45 stopni do wału i bardzo delikatnie wygładzamy te wszystkie farfocle. To już nawet nie wygładzanie, to masaż bufferem. W ten sposób usuniemy mini sterczące skórki i inne delikatne zadziory, których nie widzimy gołym okiem. Odpylamy. Po wygładzeniu przechodzimy do oczyszczenia. Czyścimy powierzchnię wacikiem nasączonym dużą ilością cleanera, każdy palec dokładnie i z pietyzmem, aby pozbyć się wszystkich farfocli, mikroskórek i innych pozostałości po wygładzaniu. Nakładamy primer bezkwasowy na wszystkie paznokcie. Następnie nakładamy pierwszą cienką warstwę golasa, wmasowując produkt w rozchylone łuski paznokcia i zabezpieczamy wolny brzeg. Nakładamy bazę na 4 paznokcie prawej ręki i to samo powtarzamy na lewej. Po utwardzeniu zabieramy się za kciuki. Wcieramy w nie bazę i obydwa lądują w lampie. Spójrzmy na płytkę klientki. Jest płaska. Trzeba ją nadbudować, czyli stworzyć krzywą C, która wzmocni paznokcie i ochroni je przed złamaniem. Podczas nadbudowy będziemy pracować z każdym palcem pojedynczo techniką naprzemienną, czyli lewa ręka, prawa ręka, lewa ręka, prawa ręka. Gdy jedna ręka się utwardza, w tym samym czasie rozkładamy produkt na drugiej ręce. Paula zaczyna od małych paznokci. Przesmarowujemy pierwszą warstwę i dokładamy większą kroplę bazy, którą rozciągamy w łezkę. Następnie rantem pędzelka rozsuwamy łezkę na boki. Kontrolujemy, czy ułożyła się ładna krzywa C i wrzucamy rękę do lampy, w tym samym czasie zabierając się za małego paznokcia drugiej ręki. Wykonujemy dokładnie te same ruchy. Kiedy drugi mały palec wyląduje w lampie, zabieramy się za serdeczny palec pierwszej dłoni. Przesmarowujemy, dokładamy łezkę, rozciągamy, kontrolujemy kształt. Jeśli są gdzieś nierówności i po aplikacji kształt nie jest idealny, odwracamy rękę, aby grawitacja pomogła nam rozłożyć produkt. W trakcie tego, jak ręka jest odwrócona, musimy kontrolować naszą klientkę. Klientki są kochane, ale mają tendencję do nagminnego rotowania nie w tym momencie i nie w tym kierunku, gdy potrzeba. Dlatego trzeba pilnować, bo żeby się nie okazało, że po utwardzeniu nagle nasza krzywa C jest krzywa, ale nie tak krzywa, jakbyśmy chcieli, tylko po prostu niesymetryczna. Zanim włożymy palec do lampy, możemy poprawić kształt pędzelkiem z butelki, wciąż trzymając ręce do góry nogami. Pora na palce środkowe. Przesmarowujemy pierwszą warstwę, dokładamy łezkę, rozciągamy po paznokciu. Jeśli czujecie, że nie do końca kontrolujecie rozłożenie produktu pędzlem z butelki, można się wspomóc precyzyjnym pędzelkiem do zdobień 004 i nim ułożyć krzywą C. Wkładamy palec do lampy i zabieramy się za drugi, środkowy. Robimy dokładnie to samo. Jeśli materiał za bardzo spłynął w dół, możemy co nieco podciągnąć bazą do góry, a także podsunąć ją pod same skórki. Wkładamy rękę do lampy. Przechodzimy do wskazujących. Przy tym paznokciu rozprowadzimy cienką warstwę bazy, weźmiemy większą ilość produktu, rozciągniemy ją na boki pędzelkiem z butelki. Jeśli gdzieś się rozleje, usuniemy patyczkiem, a do skórek podepchniemy produkt cienkim pędzelkiem. Widzicie te malutkie bąbelki? Trzeba się ich pozbyć. Cienkim pędzelkiem zsuwamy je w dół i zbieramy na wacik. Możemy też odwrócić rękę i układać krzywą C cienkim pędzelkiem. Popróbujcie każdą z technik i sami sprawdźcie, która przyda Wam się najbardziej. Nie zamykajcie się, dlatego że czasami do jednego paznokcia użyjemy jednej techniki, a do kolejnego wszystkich, jakie znamy. Zobaczcie, przy drugim wskazującym produkt sam się wypoziomował, tak samo jak przy małych. Ale to nie oznacza, że środkowe paznokcie zrobilibyśmy tym samym kluczem. Wręcz przeciwnie, środkowe paznokcie trzeba było obracać i kształtować krzywą C pędzelkiem. Dlaczego tak się dzieje? To proste. Nie istnieją na tym świecie dwa identyczne paznokcie, a naszym zadaniem jest stworzyć set, komplet 10 paznokci, które będą miały taką samą krzywą C. W związku z powyższym czasem użyjemy jednej techniki, czasem użyjemy wszystkich, po to, żeby naddać i uzyskać ten finalny efekt, na którym nam zależy. Pora na kciuka, który jest największy i dlatego wymaga największej ilości produktu. Im większa ilość bazy, tym szybciej będzie się rozkładać, dlatego trzeba uważać, aby nie zalać skórek. Rozkładamy bazę pędzelkiem z butelki i delikatnie poprawiamy kształt.
Najczęściej tutaj produkt się rozlewa, więc niezbędne jest poprawienie krzywej C pędzelkiem z butelki lub 004 przy odwróconej ręce. Wkładamy rękę do lampy. I teraz drugi kciuk. Pokażemy Wam jeszcze inny sposób na jego ujarzmienie. Podzielimy nadbudowę krzywej C na 2 etapy. Kładziemy cienką warstwę bazy i równomiernie rozkładamy pędzelkiem z butelki jej większą ilość, trzymając pędzelek w powietrzu. Aby dojechać produktem w zakamarki, wspomagamy się cienkim pędzelkiem. Zobaczcie, nie ma jeszcze zarysowanej krzywej C, ale jest widoczna większa ilość produktu. Wkładamy rękę do lampy na 30 sekund. Po utwardzeniu znów nakładamy cieniutką warstwę dla poślizgu i dokładamy kropelkę bazy, tworząc łezkę, tak jak wcześniej. Czubeczkiem pędzelka rozciągamy jej krawędzie. Ta ilość produktu jest zdecydowanie mniejsza niż przy pierwszej warstwie. Czekamy, aż wszystkie nierówności się wypoziomują i dojeżdżamy do skórek pędzelkiem 004. Po utwardzeniu kciuków wkładamy obydwie ręce na 30 sekund, aby mieć pewność, że cały produkt utwardziliśmy. Uwaga, naprzemiennie, czyli najpierw jedna ręka przez 30 sekund w lampie, potem druga ręka przez 30 sekund w lampie. Nie robimy tak, że wkładamy naraz dwie i myślimy, że mamy zaoszczędzone pół minutki. Nie warto. Jeżeli źle utwardzimy produkt, jeżeli paznokcie nie dostaną tyle światła, ile powinny, to na bank nasza baza nie będzie się błyszczeć, a tego nie chcemy. Nam zależy, żeby po wyciągnięciu ręki z lampy wszystko już było piękne, gotowe, klientka mogła iść do domu. Koniec usługi. No tak. To jest wykonalne, tylko trzeba naprawdę przyłożyć się do tego ostatniego etapu, jakim jest utwardzanie. Po utwardzeniu, co też ważne, należy poczekać 2-3 minuty, zanim zbliżymy się do naszych paznokci z cleanerem celem usunięcia warstwy dyspersyjnej. Przygotujemy sobie kilka wacików. Jeden zdecydowanie nie wystarczy na przetarcie wszystkich paznokci. Moczymy wacik obficie w cleanerze Super Shine i przecieramy całą powierzchnię paznokcia, zwracając uwagę, aby nie używać tej samej powierzchni wacika kilka razy. Szczególną uwagę przykładamy do skórek. Pamiętajcie, że wtarcie dyspersji w skórki może grozić podrażnieniem lub nawet uczuleniem bez względu na jakich produktach pracujecie. Po drugie, przecieranie dyspersji wacikiem, na którym znajduje się dyspersja, mija się z celem. To podstawowy błąd, przez który mineralka nie będzie się błyszczeć jak powinna. Pora na kropkę na D. Wypolerowanie paznokci suchym wacikiem. Po pierwsze, usuniemy nadmiar cleanera, a po drugie, sami siebie sprawdzimy, czy dobrze usunęliśmy dyspersję. Jeśli w trakcie przecierania dyspersji powierzchnia jest śliska i taki charakterystyczny dźwięk wydaje, taki pisk, no to jesteśmy w domu, to znaczy, że wszystko jest ok. Jeśli natomiast nasza powierzchnia podczas polerowania nie piszczy, a po wypolerowaniu widzimy, że jednak nie błyszczy, no to niestety coś poszło nie tak wcześniej. I tutaj albo źle usunęliśmy dyspersję, więc super, można jeszcze raz ją usunąć, albo niestety nie utwardziliśmy odpowiednio długo produktu. W takim wypadku musielibyśmy przetrzeć powierzchnię cleanerem, zmatowić bufferem i nałożyć cienką warstwę topu lub bazy mineralnej. Wracamy do naszej pracy. Po wypolerowaniu powierzchni sprawdzamy paznokcie jeszcze raz z każdej strony. Jeżeli gdzieś na krawędzi jest nadmiar produktu, to delikatnie wygładzamy ją bufferem, bez docisku, dosłownie miziu. Pora na ocenę naszego efektu końcowego. Tak wyglądały paznokcie przed, a tak wzmocnione bazą mineralną. Tutaj mamy Naturalsa, a tutaj mamy Mineralsa. Jak widzicie, w nadbudowie nie chodzi o to, aby dowalić dużo produktu. Chodzi o to, aby efekt był jak najbardziej naturalny. Czy wspomniałam, że nasz kultowy produkt baza mineralna, którą dzisiaj pracujemy, występuje w 8 odcieniach? Sami zobaczcie, który jest najpiękniejszy. Oto przed Wami Swatche. Golas, który dzisiaj posłużył do stylizacji. Jasny odcień nude. Natural. Naturalny odcień nude. Blush. Chłodny, mleczny róż. Porcelain. Chłodny, jasny róż. Sensual Skin. Brzoskwiniowo-różowy nude. Sophisticated. Chłodny, ciemny róż. Delicates. Naturalny odcień różu ze srebrną drobiną. Wake Up No Makeup. Naturalny odcień różu ze złotą drobiną. Wszystkimi bazami pracuje się tak samo, mają taki sam czas utwardzania, taką samą konsystencję, nawet te, które mają drobinki, wcale nie są gęstsze, tylko ta konsystencja jest taka sama. To, czym się różnią, to kolory, wiadomo, i poziom krycia. Dlatego, że pierwsze 6 baz, które były w naszej ofercie, one mają około 70% krycia, a dwie najnowsze, czyli Golas i Sophisticated, nieco wyższy poziom krycia, mają gdzieś około 90%. Ale ta różnica tak naprawdę nie jest aż tak bardzo widoczna, to wynika bardziej z odcienia. Tak, po prostu staraliśmy się i mam nadzieję wyszło nam, żeby te odcienie były jak najpiękniejsze. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba się Wam idealny mineralny oraz który kolor Swatchy przypadł Wam najbardziej do gustu.
I pamiętajcie, jesteśmy w każdy czwartek, zawsze o godzinie 17. Wracacie do domu i proszę, odpalacie YouTube'a i witacie się z nami. Dzięki za uwagę. Cześć!